No to sprawdzimy te dzielności w lekkim terenie. Oto Corolla Cross. Auto bez historii. Totalny debiutant. No nie do końca, bo za tym samochodem stoją dziesięciolecia sprzedaży najpopularniejszej Toyoty na świecie. Toyoty Corolli. Corolla Cross może być bardzo miejska i bardzo rodzinna. Ale może być też rekreacyjna, bo Corolla Cross to w końcu SUV z napędem AWDI. Wszystkich 4 kół, dlatego ja dzisiaj dla Was sprawdzę ten samochód i na asfalcie, ale też w lekkim terenie. Jeśli interesują Was Toyoty, chcecie poznać ich historię, modele, technologię, to wpadajcie na mój Instagram albo zajrzyjcie na YouTube na Toyota News. To, że Corolla Cross jest większa, obszerniejsza i ma większy bagażnik od CHR-a, o tym z Justyną opowiadaliśmy Wam już w poprzednim filmie. Wystarczy kliknąć w link poniżej. Ale dzisiaj pokażemy Wam kilka nowych ciekawostek odnośnie tego auta. W Corolli Cross możemy regulować w 2 położeniach ustawienie pochylenia oparcia tylnej kanapy. Zobaczcie. Mamy także 2 dodatkowe nawiewy klimatyzacji na tył oraz 2 gniazda USB. W Corolli Cross opcjonalnie mamy też dostępny dach panoramiczny. Najnowsza generacja multimediów, aktualizująca się z chmury, a przed nami potężny wyświetlacz wysokiej rozdzielczości. Ale prawdziwa nowość, po raz pierwszy w Toyocie w pełni cyfrowe zegary. Corolla Cross to spory rodzinny samochód. Jak nie mamy pewności, czy dobrze zaparkujemy nim na ciasnym parkingu w mieście, to wystarczy przycisnąć przycisk obok kierownicy i mamy kamerę 360 stopni. Hej Toyota, Co chcesz zrobić? otwórz okno. Otwieranie okna po stronie kierowcy. Najnowszy system multimedialny z chęcią z nami porozmawia. Co więcej, rozpozna, kto z nim prowadzi konwersację. Hej Toyota, Co chcesz zrobić? obniż temperaturę. Ustawianie temperatury fotela pasażera na 17,5 stopni. Wysokość otwierania klapy bagażnika i głośność sygnału ostrzegawczego możemy też ustawić z poziomu zegarów cyfrowych. Ale taką samą regulację możemy przeprowadzić na lenia z poziomu tego przycisku. I zapamiętane. Corolla Cross to bardzo nowoczesny i bezpieczny samochód, zbudowany na bardzo sztywnej modułowej płycie podłogowej, mający na pokładzie już w standardzie kompletny zestaw systemów bezpieczeństwa. To jest 3. generacja tych systemów, nazywana kiedyś Toyota Safety Sense, teraz zamknięta w takim module Toyota Teammate. Na tej przeszkodzie sprawdzimy sprawność działania systemu PCS w Toyocie Corolli Cross. To, że system PCS w Corolli działa bardzo dobrze przy najeżdżaniu na duże przeszkody typu samochód, jest ok. Ale co z człowiekiem? Kiedy ja wyjdę na jezdnię,
Auto też staje, bo system działa, bo tak mają działać nowoczesne, inteligentne systemy. Hamować nasze auto nie tylko przed przeszkodą typu samochód czy ściana, ale także przed ludźmi, rowerzystami, motocyklistami. Mamy się po prostu na jezdni czuć bezpieczniej, mając za plecami takie auto. Kiedy już zaparkujemy w mieście przy ulicy, to co? Wyłączamy zapłon, łapiemy za klamkę, otwieramy drzwi i często nie patrzymy w lusterka i... O, właśnie! Słyszycie? Mamy anioła stróża, nowy system premierowy w Corolli Cross, który ostrzega nas przed otwarciem drzwi, kiedy obok przejeżdża samochód, elektryczna hulajnoga, rower czy motocykl. W ten sposób dbamy o bezpieczeństwo nasze, ale także tej drugiej strony. Cześć Robert, znowu ty? No znowu ja. To cudo, tak? Czyli 5. generacja napędu hybrydowego po raz pierwszy w samochodach Toyoty w Europie w Corolli Cross. No to opowiadaj, co tutaj mamy nowego. I tutaj muszę zmartwić twoją pierową duszę, bo na pierwszy rzut oka raczej nie znajdziesz żadnej różnicy między 4. generacją a 5. Różnice są wewnątrz i tak naprawdę każdy element tego układu hybrydowego został zmodyfikowany. Przekładnia ma inne silniki elektryczne. Silnik MG2 znajdujący się wewnątrz przekładni hybrydowej jest o 5 koni mocniejszy i silnik spalinowy jest troszeczkę mocniejszy, wydajniejszy falownik. No i to wszystko sprawia, że łączna moc układu nam wzrosła. Okej, a ja Wam zdradzę tajemnicę. W tym samochodzie mamy po raz pierwszy w rodzinie Corolli w Europie dostępny inteligentny napęd AWDI, czyli inteligentny napęd 4x4. Jak to działa i jak to wygląda, to za chwilę podniesiemy samochód i inżynier nam to wyjaśni. Robert, serce układu AWDI, czyli tylny silnik elektryczny. W tej wersji 41 koni, ale ponad 80 Nm momentu. Czyli dużo więcej niż w mniejszym Yarisie Crossie, troszkę mniej niż w Rawce. Tak, ale zobacz, co jest charakterystyczne dla tego napędu? Brak mechanicznego połączenia z silnikiem, ale połączenie z silnikiem jest. Mamy listwę elektryczną. Z sercem układu hybrydowego, czyli z falownikiem. Tak naprawdę to komputer decyduje o tym, kiedy tylny silnik elektryczny jest używany, a kiedy nie. Czyli normalnie na co dzień jeździmy z przednim napędem, natomiast kiedy jest sytuacja na drodze wymagająca dołączenia tylnej osi, to następuje błyskawicznie poprzez impuls. Tak, w sytuacjach awaryjnych, ale również podczas jazdy sportowej, podczas dynamicznego pokonywania zakrętu, kiedy ten tylny napęd jest nam potrzebny, żeby lepsze było prowadzenie samochodu. I sama idea napędu jest identyczna jak chociażby w Yarisie Cross czy RAV4. Dokładnie tak, ale wreszcie mamy ją w rodzinie Corolli. Tu mamy baterię systemu hybrydowego 5. generacji. Podobno według dokumentów jest ona wyraźnie lżejsza od poprzedniczki. To prawda, ale to, że jest lżejsza, to jeszcze nie jest tak istotne jak to, że ona jest 15% wydajniejsza. No a to wpłynęło na wydłużony czas jazdy na silniku elektrycznym, no i wyższą sprawność całego układu. A skoro Corolla Cross ma być autem rodzinnym i także nieco miejskim, to zobaczymy, jak sobie radzi z 5. generacją hybrydy pod maską. Jak wygląda spalanie najnowszej hybrydy w czasie jazdy w mieście, bo w końcu hybryda to w mieście ma oszczędzać nam paliwo i dawać radość i satysfakcję z płynnej jazdy. To zobaczymy. Startujemy z naszym miejskim testem. Jak widzicie, 5. generacja hybrydy, bo taką mamy tutaj pod maską Corolli Cross i to 2-litrową, to jest kolejny postęp w efektywności działania. Ale teraz będzie trudniej, dlatego że wjeżdżamy na dwupasmówkę. Tu zawsze poprzednie generacje hybryd zwiększały spalanie, zwiększały zużycie silnika spalinowego, a zmniejszały użycie tej sekcji elektrycznej. Zobaczymy, jak będzie. Ja zeruję przebieg. Ta technologia dzisiaj robi z tymi samochodami. Prawie 200-konna hybryda pod maską, 1600 kW na dwozie typu SUV, w mieście zużycie 4,7 litra. Ok, na trasie pod miastem 4,1, 4,3, 4,5.
A na dwupasmówce, gdzie jechaliśmy z prędkością około 120-130 km na godzinę, 6,5 litra na 100 km. To są wyniki przy tak dużym aucie wręcz moim zdaniem doskonałe. Nowa technologia, 5. generacja robią robotę. Napęd AWDI, czyli wszystkich 4 kół w Corolli Cross, jest nieco mniejszą i nieco słabszą kopią tego legendarnego z RAV4. Jak to auto sobie poradzi w lekkim terenie? Sprawdzimy to tutaj. No czy wyobrażacie sobie lepsze miejsce do sprawdzenia terenowej dzielności tego samochodu niż tu? Popatrzcie sami. Zaraz Wam pokażę, o co w tej dzielności terenowej Corolli Cross chodzi. Zobaczcie, o, doskonałe ujęcie. Mamy 3 składowe tej wspomnianej dzielności terenowej Corolli Cross. Po pierwsze duże 18-calowe koła, po drugie spory prześwit. Uwierzcie mi, to jest prześwit na poziomie RAV4. Tu jest naprawdę dużo przestrzeni. I na koniec wspomniany napęd AWDI, który jest napędem inteligentnym, elektrycznym, w związku z czym, jak Bartek za chwilę ruszy, to koło wisi nam w powietrzu. Ale ono dostanie sygnał z komputera, żeby zacząć pracować po to, że jak złapie kontakt z nawierzchnią, żeby natychmiast pomogło autu wyjechać. Kręcąc film z nową Corollą Cross, szybko zorientowaliśmy się, że ten samochód wzbudza bardzo duże zainteresowanie przechodniów. No to poszedłem do naszego guru toyotowego, do Maćka. Maćku, czy ten samochód jest skazany na sukces? Nie wiem, czy to dobre słowo, ale spójrzmy na fakty. Po pierwsze, to nowa Toyota. Po drugie, Corolla to już powoduje, że auto budzi ogromne zainteresowanie. A po trzecie, auto typu Cross tej wielkości, ono wpisuje się idealnie między CHR a RAV4, a więc w segment aut, które są najbardziej poszukiwane w tej chwili w ogóle w Europie, nie tylko w Polsce. Auta, które są idealnie sprawdzają się dla nowoczesnej rodziny. W takim układzie to jest samochód dla tych, dla których RAV4 jest albo za duży, albo za drogi. Musi być tańszy od RAV-a. Tak, tańszy musi być, aczkolwiek nie sądzę, żeby to cena była głównym tutaj tym powodem, dla którego wybieramy to auto. Średnia cena samochodu zamawianego teraz to jest ponad 175 000 złotych. No tak, podrożał nam rynek. Tak, cena wzrosła, oczywiście to jest wciąż poniżej RAV4, ale cena przyznasz słuszna. Natomiast tutaj mamy najnowszą 5. generację hybrydy. Prawie 200 koni mocy, napęd na 4 koła, także samochód też za te pieniądze sporo oferuje. Chciałem tutaj podkreślić, że jednak nie cena jest głównym tutaj czynnikiem, natomiast wielkość tego auta, ponieważ no, ja sam jestem użytkownikiem, zresztą Ty też, RAV4, tak. Auto jest duże. Tak. Natomiast to do miasta, jeżeli chodzi o jego wielkość plus funkcje, które ma spełnić, dowożenia dzieci do szkoły na przykład, ale też i na weekendy, myślę, że to jest bardzo optymalny wybór. A jak nie chcemy kupić, to rozumiem, że możemy dzisiaj wynająć. Tak, oczywiście możemy wynająć. Pamiętajmy o tym, bo bardzo często skupiamy się na tym, że samochody są drogie, bo są coraz droższe, natomiast w tym kierunku w ogóle idzie rynek. Coraz częściej wynajmujemy samochody w Europie, w Polsce jeszcze może mniej chętnie, ale to też za chwilę przyjdzie. Mniej kupujemy, więcej wynajmujemy, tak jak jest w przypadku mieszkań w Europie Zachodniej. Tak samo przyjdzie i do nas, jeżeli chodzi o auto. Corolla Cross wypełnia dzisiaj przestrzeń między zdecydowanie mniejszym, bardziej kompaktowym CHR-em, a dużo większą RAV4, ale Corolla Cross to jedyna taka Corolla, która ma nadwozie w stylu SUV, napęd 4x4 i najnowszą 5. generację hybrydy pod maską, bo Cross to najbardziej aktywna rodzinnie Corolla.